Przygotowania do żywego katalogu wyglądały w tym roku wyjątkowo spokojnie. Znając przez 34 lata historię różnych nieotwartych i przygotowań, to co mieliśmy w tym roku było zdecydowanie spokojniejsze. Chyba związane to było z porą roku, z wysokimi temperaturami, ze spowolnieniem, a tak na poważnie bardzo intensywnie, tylko rozciągnięte to było w czasie. Nazwaliśmy to spotkanie z żywym katalogiem, więc ciężar był zupełnie w innym miejscu. Na kolekcjach, na nasadzeniach zewnętrznych, czyli tam, gdzie nie można nic zrobić w ostatnim momencie, trzeba było to przygotować dużo wcześniej. Największym wyzwaniem do przygotowania żywego katalogu było utrzymanie w dobrej kondycji roślin. Lato tego roku było wyjątkowo gorące. Rozmawiamy 4 września, ciągle temperatury sięgają 30-32 stopni, więc utrzymanie roślin w dobrej kondycji, szczególnie tych uprawianych w doniczkach, nie było taką łatwą sprawą, było naprawdę karkołomnym zadaniem. Tak samo kolekcja bylin, która najlepiej gdyby była niepodlewana, ale niepodlewanie przy takim lecie spowodowałoby, że wyglądałoby to bardzo mizernie. Więc podlewaliśmy, ale rośliny nie wyglądały wszystkie wtedy tak idealnie, jeśli chodzi o kwitnienie, no bo od deszczowania kwiaty też dostały. Niemniej były to wyzwania, które wydaje się, żeśmy przeskoczyli, ponieważ ogrom naszej kolekcji, ilość roślin, ilość gatunków, odmian, prezentowanych roślin w doniczkach spowodowała, że z tego, co do mnie dochodzi z relacji ludzi, wszyscy byli zadziwieni i zaszokowani rozmachem, wielkością, ilością tego, co im pokazywaliśmy. Byliny to jest bardzo mocno rozwijający się rynek, więc i też trzeba sobie zdawać sprawę, że klient jest coraz bardziej świadomy. Czyli klient coraz więcej wie o bylinach, szuka tych bylin i naprawdę oczekuje co roku czegoś fajnego, lepiej kwitnącego, lepiej rosnącego, albo w ogóle czegoś, czym byśmy byli w stanie go zaskoczyć. Czyli też pewnie to się przekłada na rynek taki, że my oczekujemy tego samego na przykład od firmy Vitroflora, która też każdego sezonu nas czymś zaskoczy. Wystawa jest ciekawa, prelekcje są bardzo ciekawe. Myślę, że takie eventy są bardzo potrzebne, bo ważne jest, żebyśmy my zobaczyli na żywo rośliny, które chcemy zaoferować w przyszłym sezonie, czy odbiorcom hurtowym, czy też odbiorcom detalicznym, że jeżeli je widzimy rok wcześniej, widzimy jak kwitną, jak wyglądają, no to jest bardzo ważne i to jest zupełnie inna ocena niż ocena katalogowa dla nas. Vitroflora w mojej ocenie jest jedną z ważniejszych firm na rynku ogrodniczym w Polsce. Dlatego z dużą radością przyjąłem informację o tym, że wracacie do tematu organizowania tych dni otwartych, żywego katalogu, jakkolwiek byśmy to nazwali. Jest to naprawdę ogromna wartość dla nas, dla wystawców. Możliwość spotkań z dużą ilością profesjonalnych klientów i przekazanie im w bezpośredniej rozmowie tej całej wiedzy, którą mamy na temat preparatów, które oferujemy. To jest coś, czego nie jesteśmy w stanie osiągnąć w większości eventów wystawowych. Klimat się zmienia, trawy są roślinami, które są praktycznie bezobsługowe i one jakby stanowią największy zasób naszej szkółki. Klienci szukają roślin, które będą wieloletnie, nie będą wymagały zbyt dużo zabiegów pielęgnacyjnych i też jakby chcieliśmy zobaczyć tutaj na żywo nowe odmiany, nad którymi się zastanawiamy, aczkolwiek nie zawsze katalog pokazuje ich piękno.